Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś takim jak przejście albo przejścia występujące w języku angielskim. Jakby ktoś tam chciał pobajerzyć między znajomymi, to nazywa się to transition, co mamy tutaj napisane, transition. No i żeby łatwiej zrozumieć to w prosty sposób, specjalnie napisałem kilka zdań na czerwono i będziemy trochę pokazywać też na niebiesko, jak te zdania przechodzą, zmieniają się. Zaczynajmy. Pierwsze zdanie brzmi: to są rzeczy, które lubię. Ja już o tym mówiłem. To są rzeczy oznacza, że my pokazujemy, czyli zobacz, to są rzeczy, które lubię i rzeczywiście mamy je w ręku, czy gdzieś tutaj blisko, obok odbiorcy. I w tym momencie możemy powiedzieć it's things albo it's the things, czyli to są te rzeczy konkretne. Ale możemy też użyć jakby liczbę pojedynczą, o czym już gdzieś tam wspominałem, czyli liczba pojedyncza w liczbie mnogiej, takie coś występuje, można to sprawdzić, bo to już pokazywałem. I następnie mamy that I like. I to, co możemy tutaj zrobić, każdy nas uczy, że te formy typu which, who i that, że one są jakby konieczne do tego, żeby stworzyć zdanie. No nie, właśnie nie. Jeżeli będziemy mieli takie zdanie, czyli to są rzeczy, które lubię, czyli to, które możemy spokojnie wykluczyć i w tym momencie powstaje nam I like. Ten sposób mówienia jest na pewno dla zaawansowanych odbiorców, ponieważ jakby skracamy sobie zdanie o jedno słowo, a mimo wszystko i tak już dalej musimy coś powiedzieć, bo odbiorca już czeka na kolejne jakieś tam serie zdań. Więc jeżeli mamy it's the things I like, tak właśnie native wypowiedział, nie musimy stosować tego which, who i that. Następne zdanie to na przykład it's a training I love. To jest właśnie jakby konstrukcja tego samego, czyli zamiast rzeczy ja sobie po prostu wstawiłem training, czyli na przykład jakiś trening, który kocham, czy uwielbiam. Więc nie musimy stosować that. I to jest jakby informacja od razu dla Was. Natomiast jeśli zastosujemy inną formę, czyli to, o czym już mówiłem, ale jakby w tej konstrukcji nie, to oznacza it's a training loving. I ta konstrukcja, ona tutaj nie przejdzie, ponieważ tłumaczenie tego zdania będzie, to jest trening lubiący, tak? Ja już gdzieś o tym tam wcześniej wspominałem, ale teraz jakby mamy okazję zobaczyć, jak one przechodzą, te zdania. Czyli to jest trening lubiący, czyli trening, który lubi, czyli ten loving to jest to samo, jakbyśmy powiedzieli that likes, który lubi. To jest dokładnie to samo. To jest trening na przykład dający mi, czyli it's a training giving me, albo that gives me, czyli that gives me byłoby tutaj w tej formie, czyli już warto zauważyć, że te formy lubiący, czyli liking i that likes, one są identyko. Konstrukcyjnie może są inne, natomiast znaczeniowo są takie same. Zobaczmy następne zdanie. Tutaj mamy kolejne, czyli to są rzeczy, które lubią się powtarzać. Rzeczy, które lubią się powtarzać, czyli rzeczy lubią się powtarzać, a nie rzeczy, które ja, albo ona, albo on lubi powtarzać, więc nie będziemy mieli tutaj osoby. No i teraz pytanie, czy tutaj to zdanie jest dobrze? Ja tylko przypomnę, że like to jakby mamy w dwóch formach, bo możemy powiedzieć I like, nie wiem, doing stuff, lubię robienie jakichś tam rzeczy, albo I like to do stuff. Różnica tak na szybko, dla przypomnienia, I like to do stuff, czyli lubię rzeczy, które jakby fizycznie wykonuję, czyli jakby jestem aktywnym uczestnikiem w tych rzeczach. Natomiast I like doing stuff oznacza, że lubię robić te rzeczy, na przykład lubię oglądanie telewizji albo lubię oglądanie jakichś tam, nie wiem, sportów ekstremalnych, natomiast w nich nie uczestniczę, czyli to jest po prostu moja taka preferencja bez fizycznego udziału. No i wracając, jeżeli mamy it's things that like to repeat, czy to zdanie jest ok gramatycznie? Oczywiście możemy też powiedzieć that likes. Przede wszystkim tutaj mamy rzeczy, czyli mamy liczbę mnogą. Jeżeli byśmy mieli it's the thing, czyli jedna rzecz, musiałoby być tutaj likes to repeat. Albo na przykład it's the things that happen,
czyli happen, czyli to są rzeczy, które się po prostu dzieją i tyle. Więc zamiast tego właśnie, czyli wracamy do tej konstrukcji that likes, my zamiast tego, czyli that like to repeat, możemy powiedzieć liking to repeat. Czyli to są rzeczy lubiące się powtarzać. I oczywiście przypominam, że tutaj jeżeli mamy that like to repeat, nie możemy zrobić, dlatego jest to skreślone, nie możemy tutaj zrobić tego, co zrobiliśmy tutaj, czyli it's things like to repeat. Powtarzam, czyli zdanie takie, źle, na przykład it's the things like to repeat. Takiego czegoś nie jesteśmy w stanie zrobić w angielskim, ponieważ brakuje nam osoby. To oznacza, że to są rzeczy i teraz albo mamy do wyboru lubiący, czyli liking, albo that likes. Skoro to są rzeczy, nie musimy musimy połączyć that, bo wtedy będzie, które lubią się powtarzać. Gdybyśmy chcieli zastosować formę bez that, to musielibyśmy wstawić tutaj osobę, czyli na przykład to są rzeczy, które ja lubię. I like to repeat, lubię powtarzać. You like to repeat. She likes to repeat. Więc tej formy, którą mamy tutaj, żeby skreślić to that, nie jesteśmy w stanie wykonać. I na tym właśnie polegają przejścia w języku angielskim. Jeżeli będziemy mieli do czynienia właśnie z z takim myśleniem, są rzeczy, które lubię, to oznacza, że gdzieś tam są rzeczy, czyli będzie there are things. Oczywiście możemy też powiedzieć there's, co też gdzieś tam wspominałem, więc też powtórzę. There's things i teraz I like, czyli są rzeczy, które lubię. Dla samej praktyki pokażę jeszcze kilka zdań. Chciałbym to zrobić spontanicznie, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. Czyli tak, na przykład it's a person I like, czyli jest to osoba, którą lubię. It's a thing I hate, czyli jest to rzecz, której nienawidzę. It's a channel I love, czyli jest to kanał telewizyjny, powiedzmy TV channel I love. Co tutaj się stało? Stało się to, że ja nie używam tego that w środku albo which. No bo tutaj mamy that, a ja sobie po prostu to usuwam, bo to mi jest niepotrzebne i w angielskim to nie jest potrzebne, żeby tak mówić. Czyli that również jest tym, co na pewno wiecie, that, which i who. Czyli to nie jest konieczne w takiej konstrukcji. Ale co w przypadku, czyli tak naprawdę ja mogę sobie to wszystko skreślić. Ale teraz chcielibyśmy troszkę inne zdanie zrobić i na przykład chcemy powiedzieć, to jest osoba, która lubi, a nie którą ja lubię, ja nienawidzę, rzecz, której nienawidzę i kanał telewizyjny, który uwielbiam. Więc chcemy powiedzieć, to jest osoba, która lubi, czyli it's a person i teraz nie możemy wstawić likes, nie możemy usunąć that, dlatego that będzie konieczne, musi być albo that, albo who, ponieważ to jest osoba. Następne zdanie by wyglądało w ten sposób, czyli na przykład it's a thing i znowu nie możemy powiedzieć hates. Takiej konstrukcji nie ma w angielskim. Musimy powiedzieć, to jest rzecz, która nienawidzi. Możemy powiedzieć, że na przykład, nie wiem, jakaś rzecz nienawidzi, to też trochę jest takie nielogiczne, ale inny czasownik, na przykład to jest rzecz, która jest produkowana, którą się produkuje, czy coś takiego, albo która produkuje, która umożliwia produkcję. Jesteśmy w stanie właśnie takie zdania. To tak samo musimy zastosować do tego that. Nie możemy tego skreślić i powiedzieć it's a thing hates. Kolejne zdanie i zaraz powiem, co jeszcze możemy tutaj zrobić. It's a TV channel, na przykład, który jest emitowany, czyli na przykład that, powiedzmy, albo shows, albo broadcasts, na przykład, nie wiem, every day, tak przykładowo, every day, czyli takie zdanie tutaj też musimy zastosować that, nie możemy go skreślić, bo wtedy będzie it's a TV channel, shows, broadcast, bez sensu. Takie zdanie nie będzie funkcjonować. Zwróćcie uwagę, że w tych trzech na czerwono nie ma osoby.
i nie będzie. Po prostu nie ma takiej możliwości. Musieli, jeżeli oczywiście mówimy o skreślaniu that, czyli mówimy o tym, żeby szybciej mówić. It's a person I like. It's a thing I hate. It's a TV channel I love. Zamiast tego, czyli skupiam się tutaj na tych czerwonych, zamiast tego będziemy mogli zastosować liking na przykład. Czyli możemy powiedzieć who likes, ale możemy od razu z byka powiedzieć liking, czyli jest to osoba lubiąca. Na przykład jest to rzecz nienawidząca, czyli znowu też możemy sobie tutaj wstawić hating na przykład. Nienawidząca. Później możemy sobie that shows, czyli zamiast tego that shows możemy powiedzieć oczywiście showing, czyli showing every day. No i to jest właśnie już jakby kompletny obraz tego, co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Jeżeli to jest niezrozumiałe albo coś trzeba powtórzyć, dajcie mi znać, coś się wymyśli. Bardzo dziękuję za dziś, trzymajcie się, hej!